Cześć, dzień dobry. Jak zapewne wiecie, CineStill wypuściło już na rynek kilka filmów, tylko że jak na mój gust zawsze to były filmy takie dość specjalistyczne. Najpierw był CineStill 800D, przepiękny film, który jednak zawsze jak zakładałem do aparatu, to spędzał tam tygodnie, zanim go skończyłem i wywołałem, bo zawsze szukałem sytuacji, w których on błyszczy, czyli noc, neonowe, kolorowe światła, miasto w nocy, tego typu rzeczy, które zwykle fotografuje się na CineStill 800D. Potem był CineStill 50D, też przepiękny film, ale to ISO 50 powoduje, że to też nie jest film, który zakłada się do aparatu, który planuje się mieć po prostu zawsze przy sobie. No i oczywiście jest też CineStill BWXX, czarno-biały. Dla mnie czarno-białe filmy też nie są filmami, które zakładam do takich codziennych spacerów fotograficznych. No i wreszcie jakiś czas temu CineStill wypuściło idealny film na każdą okazję. CineStill 400D, bazowany jak zwykle na filmowym Kodaku Vision, tym razem 250D, no i z usuniętą warstwą remjetu, żeby można go wywoływać w zwykłym labie w procesie C41. CineStill 400D dostępny jest w formacie 120 i 135. Zacząłem od średniego formatu i testów portretowych w studio na starcie 66. Jedyne problemy ze skanowaniem miałem właściwie tylko przy tych testach portretowych zrobionych w studio na średnim formacie na starcie 66. Prawdopodobnie dlatego, że pomiar światła apką w telefonie w tak kontrastowych warunkach oświetleniowych po prostu nie jest najbardziej precyzyjnym rozwiązaniem. Na podstawie tych testów powiedziałbym, że prześwietlony o jedną przysłonę ma taki przyjemny, pastelowy wygląd, ale to jest teoria, która wymaga jeszcze przetestowania w lepszych warunkach. Ogólnie powiedziałbym, że to film bardzo łatwy w skanowaniu. Zwykle wystarczyło troszeczkę podkreślić kontrast, bo tak lubię, i już zdjęcia wyglądały świetnie. Inne filmy jak Lomography Metropolis albo Orwo NC500, które chyba są tym samym filmem nawet, wymagały bardzo dużo kręcenia suwakami, żeby wyglądały dobrze, a tutaj naprawdę niewiele trzeba było zrobić. Na pewno pomogło, że w wersji 135 robiłem je na automatycznym Nikonie F75, który po prostu bardzo pomaga z uzyskaniem 36 poprawnie naświetlonych klatek. A jak CineStill 400D prezentuje się w formacie małoobrazkowym? Z rolką CineStill 400D w formacie 135, czyli do małego obrazka, przyjechałem do Londynu. Dotarło do mnie, że właściwie chyba jeszcze nigdy nie nagrałem odcinka w Londynie, a mieszkam niedaleko, więc dlaczego by nie. A jeszcze byłem w okolicy londyńskiego Barbakanu, czyli perły brutalistycznej architektury tutaj w Anglii. I nie spodziewałem się, jak bardzo zachwyci mnie to miejsce. Nie tylko dlatego, że jest tu tyle betonu, że przypomina mi to dom, czyli Polskę, ale jest to tak niesamowicie fotogeniczne miejsce. Jest tyle zieleni, woda nawet w tym jeziorku, które jest w centrum tego całego osiedla, jest barwiona na zielono, żeby nie było widać dna. No i to daje też świetny efekt. Mam wrażenie, że jedna rolka, którą już trochę zacząłem spacerując po mieście, to będzie za mało i na pewno tu jeszcze kiedyś wrócę. Nie wiem z jakim filmem, ale na pewno chciałbym tu jeszcze wrócić i porobić trochę takich geometrycznych, betonowych kadrów. Jest dzisiaj jeden z najgorętszych dni w roku, więc czekam może aż światło trochę się zniży, żeby było mniej takie niebiesko-zimne, ale już chyba powoli zaczyna się robić fajnie. A tu są wielkie karpie.
Ogromnym plusem używania automatycznego aparatu jak Nikon F75 albo półautomatycznego jest to, że na rolce miałem 36 poprawnie naświetlonych klatek. Zabrałem do niego obiektywy Nikona 24 mm i 50 mm. Kończę dzisiejszy dzień zdjęciami w ruinach kościoła, który został zbombardowany podczas II wojny światowej i zamieniony w taki bardzo urokliwy park. Światła już niestety praktycznie nie ma, więc bardzo możliwe, że zdjęcia będą trochę płaskie, a możliwe, że nawet poruszone. Ale już zdecydowanie pora wracać do domu. Zdjęcia ze zrujnowanego kościoła, w którym urządzono park. Spodziewałem się, że wyjdą o wiele gorzej, a tymczasem wyszły całkiem przyjemnie. I to jest kolejne świadectwo na to, jak dobrym filmem jest CineStill 400D. Jest ciepłym, bardzo przyjemnym filmem, ostrym, o stosunkowo niskim ziarnie i ma taki dość łagodny wygląd, który fachowo można by nazwać wysoką rozpiętością, dużą rozpiętością tonalną. Pewnie nie przypadnie do gustu fanom chłodniejszych kolorów Fuji, tych zieleni Fuji, które bardziej wpadają w cyjan. Mi bardzo się podoba wygląd tego filmu. No i to, że jest po prostu solidnie zrobionym, przewidywalnym filmem, nie żadne tam eksperymenty, dostosowania tylko w manualnych aparatach, które się zacinają albo nie wiadomo co z nich wyjdzie, tylko to jest film, na którym można polegać. Minus jest taki, jeśli oczywiście ktoś lubi te ciepłe kolory Kodaka, że jest dość drogi. Ale z tego co wiem, można tego samego Kodaka Vision 250D z usuniętą warstwą remjetu kupić też pod innymi markami. Jest sporo małych producentów, którzy kupują tego Kodaka w rolkach i przepakowują. Także warto poszukać, może za jakąś, może troszkę mniej pewną, ale dobrą opcją. Ja na pewno do tego filmu jeszcze wrócę. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.